Czy to jest plagiat? Nie wiem, ale ocencie sami. Cześć, ja jestem Paweł i witam was w moim dużym pokoju. Ostatnio powiedziałem, że już więcej o Eurowizji nagrywać nie będę. Kłamałem. Dzisiaj będzie o Loreen, czyli reprezentantce Szwecji, która wygrała ichniejsze preselekcje. I wszystko jest super i wszystko jest fajnie. Wielu osobom bardzo podoba się ten numer. Jest przebojowy, jest dobrze zaśpiewany, ciekawie zaaranżowany, wszystko się zgadza. Ale wczoraj wpadł mi w ręce materiał, w którym Mika Newton, czyli reprezentantka Ukrainy z 2011 roku, jeśli się nie mylę, wystosowała pewnego rodzaju claima w kierunku Loreen i stwierdziła, że piosenka Tattoo jest mocno inspirowana jej piosenką. Jaka to piosenka, zapytacie? No to ja wam odpowiem, ale najpierw zestawmy sobie te dwie piosenki ze sobą. Więc zacznijmy sobie od Loreen. Moje krzesło skrzypi, ponieważ jest już stare, tak samo jak ja. Posłuchajmy sobie tego chwilę. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the more. I przejdźmy sobie do piosenki Miki pod tytułem W plienu. No i posłuchajmy sobie tego. Выше всех там стены, там слепые вены, слишком откровенно, а я в плену, но без тебя. I ważne jest dla mnie to wyjście końcowe, ta nuta. I teraz tak, gdyby nie było tej nuty w jednym i w drugim utworze, zaryzykowałbym tezę, że to mógł być przypadek. Mało tego, ja nadal zaryzykuję tezę, że to też mógł być przypadek, ale ta nuta mnie troszkę niepokoi. Bo to są oczywiście w tej harmonii, czy w tej skali, jest to dość oczywisty dźwięk, żeby zmienić troszeczkę szyk. Ale kurde, i te tempa nie są za bardzo różne. U Loreen to jest 150, u Miki bodajże 164 BPM. Jeżeli chodzi o te dźwięki w tym podejściu, to one są prosto w skali. One są tylko z powtórzeniami. Ja wam to pokażę na gitarze. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the more. Chodzi o tą nutę z podejścia, nie? Takie pół tonu wyżej od ostatniego dźwięku z pochodu, który podprowadza pod refren, nie? Bo żeby powiedzieć, że te nuty są tak same z siebie plagiatem, to jest ciężko to wybronić, bo to jest jakaś podstawowa, randomowa skala częstochowska. I to jest taki pochód w zasadzie. Tam są tylko powtórzenia, nie? Że masz po prostu na 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 na. Ale czy to jest plagiat? Czy takie pochody na takiej skali, czy to nie jest jak jakaś klasyka, z której może czerpać każdy? I to jest takie pytanie, nie? Ale dla mnie to jest nieistotne. Istotne jest dla mnie, czy rzeczywiście była inspiracja? Wskoczmy sobie na chwilę do Reapera i zróbmy taki mały eksperyment. Odseparowałem wokale z obu tych utworów i odseparowałem też podkład do piosenki Tattoo Loreen. Musiałem oczywiście troszeczkę te wokale i podkład również przepitchować, czyli po prostu pozmieniać im tonację, tak żeby mniej więcej się spotkały. Będzie to brzmiało troszkę śmiesznie, ale myślę, że nie przeszkadza to w tym eksperymencie. Posłuchajmy, co się tutaj wydarzyło. Всех там стены, там слепые вены, слишком откровенно, а я в плену, но без тебя. Nie wiem. Dla mnie jest bardzo podobnie, ale ocencie sami. Czy to jest plagiat? Jak sądzicie, jak wy byście postąpili na miejscu Loreen? Może jest jakieś wyjście z tego, żeby zrobić to z klasą i... Słuchajcie, no, bywały już takie sytuacje w historii muzyki. Na przykład w latach 90. był bardzo ciekawy przypadek, kiedy to Rolling Stones nagrywali ślady do Anybody's Seen My Baby. Gdzieś tam w studio krzątała się córka
Keitha Richardsa z jakąś swoją koleżanką. No i oni sobie nagrywają, tą piosenkę nagrywają i jak wynika z relacji Keitha Richardsa, w pewnym momencie dziewczyny zaczęły śpiewać pod ten podkład, który był nagrywany, totalnie inną piosenkę. Chłopaki z Rolling Stones się zdziwili, nie wiedzieli o co chodzi. Był to rok bodajże 97, no i dziewczyny puściły im piosenkę Constant Craving z 92 roku, której autorem jest K.D. Lang. No i teraz posłuchajmy sobie tych dwóch, w zasadzie refrenów, bo to się rozbijało o refreny i coś, co się wydarzyło dalej. Tutaj mamy Rolling Stones, Anybody's Seen My Baby. No, bardzo ładna piosenka, bardzo ją lubię zresztą. I tutaj mamy Constant Craving by K.D. Lang. Sami posłuchajcie. Skin and constant craving has always been. No i co? Plagiat, nie plagiat? I teraz, co zrobili Stonesi, kiedy usłyszeli piosenkę Constant Craving? Podeszli do sprawy bardzo honorowo i bardzo fajnie i po prostu wpisali panią Lang na listę autorów piosenki Anybody's Seen My Baby. Pani Lang, usłyszawszy o tym, wzruszyła się, powiedziała, że jest zaszczycona i bardzo dziękuję. Przy okazji zarobiła parę ładnych dolarów, ponieważ piosenka Anybody's Seen My Baby okazała się oczywiście hitem. W końcu to Rolling Stones. Czy Constant Craving jest bardziej podobny do Anybody's Seen My Baby, czy może piosenka W plienu jest bardziej podobna do piosenki Tattoo? Co uważacie na temat całego tego zamieszania między panią Loreen i panią Miką? Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Na dzisiaj to wszystko. Ja jestem Paweł, mówiłem do was z mojego dużego pokoju w Tel Awiwie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.